Włączamy tryb Sport Plus i sprawdzamy przyspieszenie. Cześć! Cześć wszystkim! Mówimy do Was bezpośrednio, cześć, witamy się z Wami. Jeździmy dzisiaj Mercedesem C-klasą C200 w zasadzie. Nie, C220. C220, tak, ten sam silnik co w Infiniti. Bluetech o mocy 170 koni i 400 Nm momentu obrotowego. Może zacznie Maciej, tak co do... Mam zacząć od minusów czy od plusów? Od plusów. Od plusów? Tak. No bez gwiazdy nie ma jazdy. To jest na pewno największy plus tego samochodu. Pozycja za kierownicą, układ jezdny, układ napędowy, zawieszenie jest dużym plusem, widoczność w lusterkach, design w środku jest plusem i to byłoby na tyle. No to pocisnąłeś wczoraj. Jak się leciało 220? Spokojnie, tak jakbym leciał 140. Zero różnicy. Dobrze trzymające się drogi auto. Wcale nie palące dużo w mieście. Zależy przy jakiej jeździe. No, ja oczywiście jestem jakby zwolennikiem ekonomicznej jazdy. Trafię tym samochodem w mieście 6,5 litra osiągnąć, co i tak jest większą wartością niż dane producenta, ponieważ pakiet AMG oferuje nam opony o rozmiarze 245, co przekłada się na wyższe spalanie i nie jesteśmy w stanie uzyskać tego spalania katalogowego. 245 mamy z tyłu, z przodu mamy 225. Ale dane techniczne są na opony 205 bodajże. W ogóle na 16. A jak wiemy, samochód ten na 16 nie wyglądałby dobrze. Teraz będziemy mieć troszeczkę dziur i sprawdzimy tak jak zawieszenie, bo tu jest dziurawa droga. Jak ta ulica się nazywa, Maciej? A nie wiem. Wczoraj tu jechałem. O. No zawieszenie bujające trochę jednak. Tak, Nie jest sportowe, nie mamy tutaj regulacji zawieszenia żadnej. Czyli tego nowego zawieszenia Airmatic, nie mercedesowego, nie wiem. Wąsko tu było, jakbyśmy przypieprzyli w wyspę. To tylko raz. To tylko raz, tak jest. Silnik mamy możliwość ustawienia w ilu wariantach? Eco, Comfort, Sport i Individual. Jeździmy tak naprawdę na Eco. Najbardziej Sport Plus. Czym się różni Sport Plus od Sportu? Wiesz czym? Tym, że na Sporcie wyłącza Ci się samochód, a na Sport Plus już nie działa start and stop. Kręcimy sobie tą kierownicę do końca, to możemy się czasem nawet zdziwić, jak mocno on skręca. Tak. Czujesz się, jakbyś siedział w samochodzie sportowym. Normalnie w samochodzie takim, który ma powyżej 300 koni. Wiesz, że takie same słowa powiedziałem kiedyś, nie wiem czy Ci pokazywałem ten materiał z poprzednią C-klasą czerwoną w pakiecie AMG, co miałem, że wygląda ten samochód, miała czarny dach, czerwona była z zewnątrz. Załączymy materiał, może kawałek. Jakbym siedział w samochodzie, który ma 300 koni, jest 300. Tylko to oznaczenie jest mylące z tyłu i to, że prawa noga nie działa jak się naciśnie. Środek auta jest całkowicie zmieniony. Tam świetlacz, ten centralny, konsola była bardziej jakby schowana. Tutaj mamy wystający tablet. Każdy, kto wsiada do samochodu, zastanawia się, czy go można zdjąć i zabrać ze sobą. No bo niestety nie można. Tak wygląda. Ale teraz na przykład jedziemy i jest takie słoneczko przebijające się i zobacz jaki jest poziom czerni. Jest dobrze wszystko widać. No, ja się ciągle zastanawiam, dlaczego oni tak to tutaj zamontowali. No, mnie się to osobiście nie podoba. Taki przyczepiony tablet, który de facto nie jest dotykowy. Samochód kosztuje 250 tysięcy, ta wersja, którą się poruszamy. 250 000 złotych. Ten traktorem bez świateł jedzie. Ale ten, co go wyprzedzał, światło ma. No to Audi A8 w longu. W langu. W longu. Co robisz? Jem schabowego. I nic się nie dzieje. Tak, skrzynia jest bystra w miarę, bo radzi sobie, wydaje mi się, dużo lepiej niż Infiniti, mimo tego, że o silniku nie możemy tego powiedzieć, prawda? A właśnie wydaje mi się, że tutaj skrzynia na pewno działa lepiej, tak jak powiedziałeś, niż w Infiniti.
Infiniti, bo jest lepszy ten 7-biegowy automat. Ale silnik tam podobno w Infiniti był jakoś zmodyfikowany przez inżynierów. Delikatnie zmodyfikowany przez inżynierów Infiniti. To nie była kwestia chyba samego silnika, a sprzętu, który... Że tam w ogóle został blok tylko z Mercedesa. A ile Infiniti ważyło? 1600 coś, czy 1800? Ciężkie było w każdym razie. Ten waży 1800. Nie, 1590. No, ale jest mniejszy niż Infiniti. No jest mniejszy, bo ja powiem wam szczerze, tutaj kanapa z tyłu jest tak krótka, że zajmuje tylko połowę ud. Panowie, czy jeździliście Mercedesem klasy S? Tak. Nie. Maciek? Czy czujesz się jak w namiastce klasy S? Nie. No właśnie. A wszystkie testy, które są przeprowadzane czy w Polsce, czy za granicą, sam producent twierdzi, że ten samochód To został... mini klasa S, tak? To mini klasa S, dokładnie. Jest on, inaczej, ten samochód jest zapożyczony całkowicie z klasy S, jest po prostu pomniejszony. No i de facto, jeżeli się mu przyjrzymy, faktycznie dojrzymy bardzo dużo podobieństw. Nie ma masażów. Mamy pole, w którym się łatwo chyba można zakopać. Wyjedziemy? Jedziemy, no przecież bez przesady. Co to? Jakie tam błoto, trochę błota. Bardzo ładnie. Pamiętajcie, żeby nie zjeżdżać Mercedesem Nigdzie. nigdzie. Uż! Zobaczmy się, by to zaraz uchłapie. Co pan powie? Udało nam się wyjechać. Więc żegnamy się dzisiaj z C-klasą. Co zrobić? Uważam, że jak za ćwierć miliona to potrafi trochę za mało. Pozdrawiamy, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w takim razie. Starczy, już starczy!